Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Indonezja, kolejne miejsce, w którym produkuje się wyśmienitą herbatę. Miejsce mało znane wśród herbaciarzy, ponieważ sama herbata z Indonezji nie jest jeszcze tak popularna na zachodzie. Co prawda, Indonezja produkuje bardzo dużo herbaty, zajmuje 7. miejsce, jeżeli chodzi o produkcję herbacianą, ale eksport z roku na rok coraz większy jest raczej skierowany nie w stronę Europy, przynajmniej nie w stronę naszej części Europy, stąd musimy się nieco naszukać indonezyjskiej herbaty, a warto szukać. Indonezja została właściwie naniesiona na europejskie, że tak powiem, mapy świata, kiedy to zaczęli Europejczycy poszukiwać korzennych przypraw w Azji. No i jechali, można by powiedzieć, tam, gdzie pieprz rośnie, czyli do wschodnich Indii. No i zamiast do wschodnich Indii popłynęli sobie dalej, odkrywając wyspy korzenne. Wyspy korzenne z kolei, to zapisały się już grubą kreską w historii kolonialnych wypraw, ponieważ było tam wszystko, co się w Europie podobało w tych czasach. Tak założono tam pierwsze, jeszcze nie plantacje, ale już pierwsze przyczółki europejskie, czyli pierwsze magazyny, i kolonie. I później zaczęto produkować tam herbatę. Zajęli się tym Holendrzy, którzy to opanowali tę wyspę i którzy to, cały archipelag opanowano, założyli swoje magazyny i kolonię pierwszą na Jawie, gdzie z kolei gromadzono dobra ze wszystkich okolicznych miejsc, z którymi handlowano, czyli z Chin, czyli z Japonią, i to wszystko płynęło stamtąd do Europy. I wymyślono, że trzeba zacząć uprawiać tam herbatę, stąd z nasion pochodzących z Japonii założono pierwsze plantacje. Okazało się, że klimat jest taki, że nie do końca ta herbata daje jakieś wspaniałe plony, tak troszeczkę odłogiem to leżało. W międzyczasie Anglicy odnieśli spore sukcesy w uprawie herbaty szczepu asamskiego w Indiach i to Holendrom nasunęło na myśl, że trzeba może zmienić gatunek, więc wypleniono herbatę chińską, ściągnięto asamską i tu udały się wspaniałe plantacje. I od tej pory produkuje się tam właśnie wyśmienitą herbatę, głównie czarną. Głównie czarna herbata indonezyjska znana jest na całym świecie i ceniona, ponieważ porównuje się jej jakość z cejlońskimi, z chińskimi, z indyjskimi. Naprawdę może konkurować. Poza tym produkuje się też coś herbaty zielonej. Ta jednak nie cieszy się tak wielkim już uznaniem. Ogólnie herbaty indonezyjskie słyną z dużej zawartości katechin, przez co wszystkim bardzo podoba się to. I my pokażemy Wam dziś coś bardzo nietypowego, ponieważ będzie to nie herbata czarna, nie zielona, a oolong pochodzący z Indonezji oolong. Co jeszcze ciekawsze, będzie on właśnie na bazie szczepów chińskich, czyli tych ostatnich Camellia sinensis, które jeszcze tam są, które Holendrzy porzucili, zaczęli uprawiać asamskie, które stanowią teraz większość produkcji indonezyjskiej, ale z tych niektórych chińskich robi się wyśmienitego oolonga, który jest nie bardzo znany, a powinien być bardzo znany. Zapatrzmy zatem. Plantacje na Sumatrze zostały założone nieco później niż na Jawie, a ta pochodzi z wysokich gór, ponieważ jest to sumatrzański Highland, czyli właśnie, jeśli się nie mylę, wschodnie zbocza gór na Sumatrze. Idealny, mglisty, wilgotny i gorący klimat Indonezji dał na szczepach chińskich tak wyjątkową, aromatyczną herbatę, która jest orzeźwiająca, ma taki aromat zbliżony do chińskich oolongów niżej oksydowanych, trochę jak Tie Quan Yin może. Skosztujmy. Wyśmienita. Dokładnie nuta nisko oksydowanego oolonga. Jest kwiatowo-owocowy, bardzo taka głęboka, żywa kompozycja. Super, bardzo mi się podoba. Nie spodziewałem się. Myślałem, że taki smak tylko w Chinach. Jest w tym coś więcej. Jest w tym jakaś nutka Indonezji, do której zachęcam, zapraszam i którą serdecznie polecam. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.